O, siema. Mam dla Was dzisiaj fajny pomysł. Dzisiaj robię sobie samotną wycieczkę ze względu na to, że u Ali jest jeszcze siostra z rodzinką, mają ostatni dzień dzisiaj razem. Dzisiaj stwierdziłem, że zabiorę Was na Krabi. Wziąłem samochód i ruszam w trasę. Tylko wiele osób popełnia ten błąd, zostając w mieście właśnie Krabi. Dlaczego to jest taki błąd, że ktoś sobie myśli, wow, Krabi, piękny region, nie chcę jechać na to Phuket, bo jest za dużo turystów, pojadę kawałek dalej, jak będę chciał, to sobie tu po prostu przyjadę. Tak. Tylko jadąc na Krabi, Krabi to jest ogromny region. Wiecie, żebyście wiedzieli, to nie jest tylko miasto Krabi. Jeśli pojedziecie na Krabi, zostaniecie w mieście Krabi, popełnicie duży błąd, ponieważ tam nie ma nic. Jadąc na Krabi, polecam wybrać Ao Nang, jeśli już chcecie zostać w mieście, a najlepiej popłynąć na plażę Railly Beach, gdzie jest dużo hoteli i jest po prostu świetnie. I dzisiaj Wam to pokażę. Także jedźcie ze mną na tą fajną wycieczkę. Ale zanim jeszcze pojedziemy, dokładnie z domu mam jakieś 3 godzinki trasy, żeby dojechać do Ao Nang. Po drodze jeszcze zahaczę oczywiście jakieś miejsca, żeby coś Wam pokazać. Ale popatrzcie, tu jestem na samym górze Phuket. W miejscu już, gdzie plaże są puściuteńkie. Nie ma tu po prostu praktycznie nikogo, no tam jakieś pojedyncze osoby. I ludzie się mnie pytali kiedyś, czy jak przyjadą na Phuket, chcieliby się gdzieś zatrzymać w namiocie, żeby się przespać w namiocie, bo lubią po prostu większy survival. No to powiem Wam tak, na pewno na tych plażach tutaj, jak gdzieś sobie tu rozłożycie, nikt Wam nic nie powie. Oczywiście to jest tutaj nielegalne w Tajlandii podobno, ale mi się zdarzyło spać w różnych miejscach pod namiotem i nigdy nikt nie zwrócił mi nawet na to uwagi. Mój kompan dzisiejszej podróży. Właśnie przed chwilą byłem sobie kupić kawę w 7-Eleven i po prostu jak wsiadłem do auta, to czuję taki piękny zapach kawy. Kocham to. Jestem naprawdę coffee lover. No i tutaj wyjeżdżamy dokładnie mostem, który łączy Phuket z lądem. No i właśnie dlatego też myślę, że ta wyspa jest tak mocno rozwinięta, przez to, że tu po prostu można dojechać z lądu tylko mostem i jesteście. Co innego trzeba by było jakby trzeba było pływać promami, wszystko dowozić tymi promami i tak dalej. No, na pewno bardziej by to skomplikowane było dla ludzi. Dobra, teraz krótki przerwnik, ponieważ muszę Wam powiedzieć o Erlo, czyli o firmie, która ma najlepsze karty eSIM na rynku. Ponad 10 milionów osób już im zaufało. W 200 krajach i terytoriach możecie używać od bardzo wielu lat na rynku. Także zobaczcie, jakie to jest proste i jak bardzo przyda Wam się to na wyjazdach, żeby nie martwić się traceniem pieniędzy przez to, że musicie gdzieś roaming włączyć, bardzo dużo na tym tracić, a to jest naprawdę tanie i wszędzie działa. Już Wam tłumaczę, jakie to proste. Ściągacie aplikację Erlo. Następnie musicie się oczywiście zarejestrować tutaj. Tutaj są najbardziej popularne kraje, które są używane. Na przykład jak przylecicie sobie do Tajlandii, macie do wyboru, czy chcecie na przykład na 10 dni 50 giga, czy może bez limitu na 15, bez limitu na 30. Dodatkowo fajnie jest tutaj, że możecie sobie wybrać kontynenty, na których będziecie, albo globalną kartę po prostu, która na przykład działa w 136 krajach. Największe zalety tego, jeśli macie taką kartę eSIM. Po pierwsze, jeśli podróżujecie samotnie, to cały czas możecie być w kontakcie ze swoją rodziną. Nie musicie się martwić tym, że na lotnisku tracicie wiele czasu na to po prostu, żeby stać w kolejkach i kupować kartę SIM. Dodatkowo dla osób, które chcą zaoszczędzić, to przez to, że właśnie nie musicie wydawać pieniędzy na roaming, możecie po prostu sobie zakupić taką kartę. To jest bardzo proste, jak to działa. Po prostu ściągacie sobie aplikację, rejestrujecie to, wykupujecie kartę i pamiętajcie, żeby aktywować tą kartę, zanim jeszcze wylądujecie w danym kraju. Musicie używać Wi-Fi, żeby ją aktywować i po wylądowaniu po prostu w kraju, do którego lecicie, włączacie ją, aktywujecie i wszystko działa. Jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. Dodatkowo
Jeśli skorzystacie z kodu, który macie na dole z mojego linku, dostaniecie $3 zniżki na pierwszą kartę, także naprawdę bardzo warto z tego skorzystać. Oglądajcie dalej. No i zaczynają się piękne góry. Są właśnie tutaj na Krabi, na Pangna. Niesamowite to jest. O, patrzcie, kiedyś tu byłem z Alą. Nie wiem, czy to było w tamtym roku czy 2 lata temu. Nie było wojska. To było pierwsze, a po drugie był tylko jeden posąg Buddy. To mi się wydaje, że kiedyś było chyba tylko to. Był ten Budda. A tego mnicha i tego chyba nie było, albo się mylę. Może tylko ten był. Ale fajnie wygląda na tle tej skały. Mega. No i wjeżdżam właśnie do miasteczka Krabi. Patrzcie, jakie ładne światła tu są. Słoń na górze. 2 słonie trzymają światła. Nie, 4 słonie. Głowy słoni dokładnie. Piękne. No i moi drodzy, jestem właśnie w mieście Krabi. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I wiem, że wielu nieświadomych turystów właśnie przyjeżdża się tu zatrzymuje. Niektórzy oczywiście świadomie, ponieważ nie chcą być tam, gdzie jest dużo turystów, wolą bardziej lokalne życie. Tak jak na przykład ktoś przyjeżdża na Phuket i zatrzymuje się w Phuket Town, bo niektórzy po prostu to lubią. No ale wam pokażę i chcę wam pokazać to, że lepiej nie popełniać tego błędu. Ponieważ jak przyjeżdżacie na wakacje, to tutaj z tego wakacyjnego klimatu dużo nie będzie. Ale patrzcie, jakie fajne światła tu są zrobione. Pod chiński Nowy Rok. Jeśli już tutaj będziecie, albo będziecie w Aonang i będziecie chcieli przyjechać, zobaczyć miasto Krabi, to obowiązkowo sobie odwiedźcie Krabi Night Market. Że to jest taki Night Market, że w ciągu dnia jest też otwarty. No pewnie wieczorem się dużo więcej tu dzieje. Jest więcej ludzi. Ale na pewno warto przyjechać. Zjeść choćby coś dobrego, kupić sobie jakieś świeże świeże owocki. Te wszystkie normalne markety, te night markety, to jest coś, co ma tak unikatowy klimat w Tajlandii. Coś... O, podeszwy robił. Hello, sorry gap. Coś, co po prostu trzeba tu zobaczyć. Widzicie, idę sobie nagrywam, ludzie się uśmiechają do mnie. Wszystko jest pozytywnie. Dlatego ja kocham ten kraj, kocham za ten uśmiech właśnie. Bo Tajlandia to kraina uśmiechu. O, patrzcie, jaki kolorowy mini komisariat policji turystycznej Save the Sea. Zaraz wam pokażę, co tu się dzieje na rzece. I kawałek dalej jest wielki pomnik kraba. Tutaj w ogóle, gdzie się tą rzeką pływa, to nie wiem. Nigdy tu tędy nie płynąłem. Ale myślę, że całkiem fajne to może być. Teraz jedna z ciekawych rzeczy, o których też nie wiedziałem, przed chwilą wyczytałem. Skąd nazwa Krabi? Bo pewnie przyjeżdżając tutaj, będziecie nad rzeką, zobaczycie wiele krabów, zobaczycie pomniki krabów właśnie, które tutaj też są i który jest tutaj bardzo, bardzo popularny, właśnie ten, przy którym teraz stoję. Ale to wcale nie o to chodzi, ponieważ krąży legenda. W ogóle Krabi to było jedno z 12 królewskich miast kiedyś w starożytnej Tajlandii i głosi legenda, że właśnie nad rzeką tutaj znaleźli kiedyś miecze, które po prostu zostały tu odnalezione i w tej stolicy prowincji, czyli właśnie tutaj w mieście Krabi, ponieważ Krabi oznacza miecz. Przynajmniej tak wyczytałem. Tak to jest. Ale jestem sam zaskoczony i powiem wam szczerze, że Krabi dla mnie właśnie lepiej bardziej mi pasowało do tych krabów, które tu są. No ale cóż, nie wszystko, co mi się wydaje, może być prawdziwe.
Wiecie jak jest jeszcze. Ludzie wykorzystują to, że jednak ten krab to jest gdzieś wszechobecny, że to ludzie kojarzą to krabi z tymi krabami. I znajdziecie też tu wiele restauracji, w których właśnie można zjeść kraba. Ja osobiście nie bardzo przypadam, ponieważ nie za wiele tam jest do jedzenia. Więcej z całej skorupy i wszystkiego niż mięsa. Ale jak ktoś lubi spróbować, warto. No i możecie zobaczyć, no miasto jak każde inne w Tajlandii. Jakiś mały hotelik. No ale zdecydowanie jak przyjeżdżacie na wakacje, jedźcie na wybrzeże, jedźcie do Ao Nang lub jakieś kolejne miejscowości tam niedaleko. Ao Nang jest tą najbardziej popularną, najbardziej rozwiniętą. Wiadomo, ja najbardziej lubię Railay Beach i tam się właśnie zatrzymywać. Oczywiście, żebyście o tym wiedzieli, że stąd łatwo wziąć sobie skuterek i dojeżdżać do Ao Nang i dojeżdżać do innych miejsc właśnie tu na Krabi, w prowincji Krabi. Ale jednak taki skuterek trzeba mieć, jednak trzeba potrafić nim jeździć. Znaczy trzeba go wynająć, trzeba na nim jeździć. Ale tutaj, w samym mieście Krabi, myślę, że znajdziecie jakieś 5 razy taniej hotel niż w Ao Nang. Bo Ao Nang jest najbardziej popularną turystyczną miejscowością i zdecydowanie najdroższą. Także wiecie, wszystko ma swoje plusy i minusy. Jak wszędzie. Próbowałem to jakoś mądrze podsumować, ale nie wyszło mi. Wracam do samochodu. Kupiłem sobie pomelo jeszcze. Ojej, kocham pomelo. W ogóle tutaj na targo tak tanio. Skrojone mango na przykład kosztowało 20 tajskich batów. No, na półkę takich cen. Nawet na najmarkecie ciężko. Tam trzeba dać zawsze minimum 40, czyli raz więcej. No i możecie zobaczyć stąd, gdzie jestem dokładnie teraz, do głównego deptaka w Ao Nang. 18 km, 30 minut by trzeba było dojeżdżać. Natura na Krabi jest po prostu cudowna. Wszędzie te góry zielono, palmy. Uwielbiam to tutaj. Dobra, dojechałem już do Ao Nang. Właśnie tutaj kiedyś byłem w takim hotelu jednym. Za czasów tych, kiedy wszystko było tanie. Było tanie i dostępne bez problemu, bez rezerwacji. I tutaj przejąłem sobie taką uliczkę, że można w samym centrum praktycznie parkować. No, pokażę wam. Tu ogólnie samochodem zaparkować w centrum gdzieś Ao Nang jest bardzo ciężko. A tutaj jest taki Blue Sotel, smart taki hotel. No i tu możecie elegancko przy drodze stanąć i jesteście praktycznie przy samej plaży. Także idealnie. No i dojechałem na Ao Nang. Zaraz wam pokażę, jak wygląda plaża. Plaża akurat na Ao Nang w mojej ocenie wcale nie jest fajna, a nawet jest brzydka. Szczerze mówiąc. Ale samo Ao Nang przyjeżdża się tutaj po to, że tu dużo się dzieje w samym mieście, przy plaży i tak dalej. Na plaży wieczorem można zobaczyć jakieś fire show, stąd się bierze łódki. Płynie się 15 minut na Railay Beach, czyli najpiękniejszą plażę, jaka w ogóle tutaj jest w całym Krabi. Znaczy jedna plaża, tam jest druga z tyłu i tak dalej, ale tego, tam można tylko dopłynąć, także trzeba typowo stąd wziąć. Zaraz wam pokażę, gdzie są te łódki, ile kosztują. Później oczywiście na pompłydę, bo zachody na Railay Beach są jedne z najpiękniejszych, jakie widziałem w całej Tajlandii. No i tutaj przy plaży fajne restauracje są. Tu z jednej strony, tutaj z drugiej, tu jest jeszcze resort. To takie jest Alom. Kawałeczek tam dalej spaliśmy sobie pod namiotem. O, dzisiaj w ogóle jest straszny przypływ, w ogóle plaży nie ma. Oj, czarne chmury, żeby mi tego się nie zaczęło padać. Tu w ogóle przechodzi się takim małpim... A, dobra, co mi tam zresztą. Pójdę wam pokazać. Tam się przechodzi z drugiej strony tej górki. Tam jest taka dodatkowa plaża, lepsza oczywiście niż ta. Trzeba przejść takim małpim szlakiem, gdzie są małpy i musicie uważać, żeby wam czegoś nie ukradły przypadkiem. Mam nadzieję, że szybko tam przejdę. Później pokażę trochę miasta i płynę na Railay, bo w sumie zaraz 15.
a nie chciałbym ominąć zachodu. Co powinniście wiedzieć o Ao Nang? Przede wszystkim, kiedyś to była mała rybacka wioska, która ze względu na swoje położenie i na rozwój turystyki w Tajlandii po prostu zyskała sławę, rozrosła się i przez to, że była właśnie, że miała tu plaże, że tam dalej były piękne plaże, ładne góry, lokalizacja idealna pod to, żeby właśnie stworzyć z tego miejscowość turystyczną i tak powstała. I dlatego jest teraz tutaj najpopularniejszym miejscem na Krabi. Powiem Wam tak, na tym małpim szlaku i na tej drugiej plaży to ja sam jeszcze nie byłem, także jestem ciekawy, co tam jest. Fajnie, że będę mógł Wam to pokazać. Tutaj widzicie, jak wygląda ta plaża. No tutaj salon dokładnie spaliśmy w namiocie, ale wtedy to albo nie, kawałek wcześniej, bo to już chyba resort obejmuje. To kawałek wcześniej. I pełno muszli. Ale tak małej tej plaży też jeszcze nie widziałem ani raz. Można sobie kajaczki wypożyczyć. I tu możecie zobaczyć, kursują łódki jedna za drugą. Właśnie wszystkie płyną na railing. Jak to na małpim szlaku? Muszą być małpy. Na małpy uważajcie akurat. Małpy tu mają ściekliznę. Musicie uważać, żeby i nie sprowokować, żeby Wam nie chciały czegoś ukraść. Ale śmierć w ogóle. Ukraść i wyrwać. Znaczy używa Was, chciały ugryźć i podrapać. Bo tak jak Wam mówiłem dużo razy, trzeba iść wtedy od razu do szpitala, brać szczepionkę na wściekliznę. Patrzcie, ile ich tu jest. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja chcę tam iść, żeby zaraz jakaś mnie nie przyatakowała. Sorry. O, sorry. Serio, tu jest dużo. Muszę chyba schować na chwilę telefon. Nie karmić małp. Co chwilę ktoś się tutaj karmił, jak widziałem. Ludzie nie słuchają. Później te małpy są przyzwyczajone do tego, że coś dostają od ludzi i kradną. Takim szlakiem się idzie, z takimi schodkami zrobionymi. Ciekawe jak daleko, bo nawet nie sprawdziłem. Dobra, jestem już na górze. Teraz będzie chyba zejście w dół. Chociaż nie wiem, czy będę schodził na sam dół. Bo jak z góry będzie dobry widok, to nagram z góry. Bo muszę iść dalej. Bo sprawdziłem przed chwilą i naprawdę słabo z czasem jestem. Jeszcze dodatkowo się pogoda troszkę psuje. Mam nadzieję, że się nie popsuje. Ale w razie był lepiej przyspieszyć. Dobra, zmiana planów, jednak schodzę tu na dół, bo zobaczyłem z góry jak tu ładnie i trzeba odpalić drona na dole. Dobra, tutaj jednak, żeby wejść na tą plażę, trzeba zapłacić. O, tylko ile? Chyba niemożliwe, że 500. Nie wiem, zaraz się dowiem. Tak to wygląda ogólnie. Czyli jest pięknie. Tutaj macie taki pomost ładny. No, zdecydowanie ładniejsza plaża niż Ao Nang. Dobra, wejście jednak jest darmowe, po prostu tam jakby ktoś chciał sobie się zatrzymać nie wiem, w beach barze, chyba resortu albo coś, to wtedy się płaciło 500. A to po prostu trzeba się wpisać na listę. Bo nie rejestrują, tylko że się tu było. Ładnie, tu nie byłem nigdy i naprawdę jestem zaskoczony. Będę musiał tutaj Ale zabrać, jak będziemy kolejny raz na Krabi. A myślę, że przyjedziemy sobie tu za jakieś 2-3 tygodnie. Tylko gdy jedzie do nas Dawid.
Ja tu Polaków spotykam. Po prostu szok. Dajcie znać w komentarzach, kto przyjechał do Tajlandii albo planuje pojechać przez to, że oglądał moje filmiki. Po każdego, kogo spotykam i się pytam, każdy mówi, że trafił tu, bo mnie oglądał. Ciekawe to jest. Ja wiem, że dużo się tak dzieje, bo ludzie oglądają te filmy. Jednak ja tą Tajlandię cały czas promuję, bo ją kocham. No. Mogliby mnie jakoś wyróżnić. Z jakąś... Chociaż nie, już nie potrzebuję wizy, bo mam. Ale to jest fajne. Naprawdę się cieszę. Cieszę się, że przyjeżdżacie tu, że wam się podoba. Oglądajcie uważnie filmiki, bo niektórzy jeszcze popełniają błędy i zatrzymują się z rodziną na Patong na przykład. No ale tak, większość osób zadowolonych z wakacji jest, także świetnie. Patrzcie, jak te ścieki wszystkie do morza wpływają. Śmierdzi to tak, że się wytrzymać nie da. Wszystko to wpływa do morza. I wszędzie jest tak samo. Także nie myślcie, że tylko tu. Dobra, przejdę się jeszcze wzdłuż plaży Aonang. Dzisiaj do tej plaży nie mam żadnych zastrzeżeń, jak normalnie. Jest fajny resorcik w ogóle, z takimi domkami. Ale jest okropnie drogi, to wam od razu mówię. Jak ja tu byłem ostatni raz, to w ogóle ludzi nie było. Znaczy nie było aż tyle, co teraz. No nie ma się co dziwić. Sezon w Tajlandii naprawdę teraz jest full. Dlatego uważam, i to nie jest tylko coś, co tak sobie mówię, że inwestowanie w Tajlandii pod względem turystyki to jest bardzo dobry plan. Dlatego mamy agencję nieruchomości tutaj swoją, Twins Real Estate Phuket. Sprzedajemy nieruchomości Polakom i później po takim czasie, jeśli oni chcą, jeśli zakupią od nas nieruchomość, to wynajmujemy ją, znaczy pomagamy im w wynajmu, oczywiście na Airbnb, tam bierzemy jakąś działkę z tego, ale dobre auto do reklamy. Nie mieli chyba innej fury. No, ale właśnie, zajmujemy się tym później, także taka osoba nic się nie martwi. Każdy jest win-win, jak to mówią. No, a ja bym sam po sobie, bo mam 2 mieszkania już tu. Jeśli ktoś będzie chciał wynająć, dajcie znać, wyślę wam linki do Airbnb. Na Kamala Beach, dokładnie. Parę minut od plaży, 3 baseny, siłownia, restauracja, kawiarnia. Bardzo fajna lokalizacja przede wszystkim. Także dawajcie znać. Aha, żeby nie było, bo wiem, że nagrywam odcinek z Krabi. To mam na Phuket wszystko. O, tutaj możecie zobaczyć bardzo dużo tajskich łódek, czyli longtail. I tu już wam pokażę, skąd kupuje się bilecik, żeby przepłynąć na Railay Beach, bo one wszystkie płyną właśnie na Railay Beach, żebyście wiedzieli. Tutaj na rogu jest taka budka stoi, zaraz do niej dojdę. Poza sezonem to kosztowało 100 tajskich batów, chyba w jedną stronę, 100 w drugą, czyli 200 razem. Zobaczymy, ile w sezonie kosztuje. Wcale mi się nie dziwiło, jakby podrożało, że będzie drożej. Ogólnie musi się zebrać 6 osób na łódkę, żeby taka łódka wypłynęła. Od 6 do 10 biorą za jednym razem. Płynie się tam jakieś 15 minut, może szybciej. Zależy od fal. Pewnie dzisiaj są fale, znaczy widać, że są, także będzie pewnie 15 płynęła. Już wam tu pokazuję. Tutaj są kierowcy, tu się zawsze czeka na ławeczce. A tutaj jesteśmy na takim rogu głównej ulicy i macie Ao Nang Longtail Boat Service. Tak, czyli nic się nie zmieniło, bo jest tu napisane Railay Beach 200, po 2 strony, czyli po 100 stronę. Dobra, idę od razu, myślę, że nie będzie problemu, bo jest pełno ludzi. No i czekania w sumie 30 sekund i od razu na łódkę. Plusy sezonu, bo poza sezonem to nieraz trzeba było czekać nawet z pół godziny, żeby się ludzie uzbierali. No i dopływamy.
Okej, z Alą spaliśmy pod namiotem. Piękna sprawa była. Zrobiliśmy sobie tę trasę właśnie taką po Tajlandii, wszędzie spaliśmy pod namiotem. Ale ja tu uwielbiam być. Normalnie kocham to miejsce. Tu najbardziej Wam proponuję się zatrzymać. Jak będziecie chcieli Krabi, to właśnie Railay Beach. Piękny widok, ale osobiście uważam, że tych łódek powinno to być mniej. No ale wiadomo, no, turystyka to napędza, nie ma co opowiadać nawet. Nie ma co ich oceniać. A z drugiej strony te łódki przy tych skałach, przy tym pięknym morzu andamańskim robią taki klimat. Ogólnie na Railay Beach przeważnie jak przypływaliśmy, to zatrzymywaliśmy się tutaj na noc. Hoteli znajdziecie tu sporo. No wiadomo, że są też wyższe ceny, no bo za tak piękne miejsce w sezonie no płaci się więcej. Poza sezonem ceny są dużo niższe i bardzo warto przyjechać, ponieważ dużo mniej ludzi. Ale tak się cieszę, że tu jestem. Nie pamiętam ostatni raz jak tutaj byłem. Pamiętam kiedy ostatni raz tu byłem. Mieliśmy grzybową przygodę. To był nasz ostatni raz. Dla sympatyków, szejków polecam właśnie Railay Beach. Jest stworzone do tego po prostu. Wszystkie światełka, te palmy, miejscówki tutaj, te skały robią dobry klimat. Dobra, wbijam do środka tutaj teraz zobaczyć. Pamiętajcie, że tu jedna plaża, przez środek restauracje, kawiarnie, różne bary, no i hotele oczywiście. Wszędzie dobry street food, pamiątki, piękne palmy. Trafiłem idealnie, to po prostu z tą godziną. Martwiłem się, że będę troszkę za późno, że nie zdążę Wam wszystkiego pokazać, co bym chciał, ale dzięki temu, że przypłynąłem tak późno, zrobiła się piękna pogoda. Nic nie dzieje się przypadkiem, pamiętajcie. Tutaj jest takie miejsce. W nocy, znaczy nie w nocy, wieczorem. Bardzo dużo się tutaj dzieje. Przed chwilą przechodziłem ku jednego reggae baru. Zobaczył mnie pan, welcome back. Śmieszne, śmieszne. Wiecie, jestem tak specyficzny, że łatwo mnie zapamiętać. Co ty masz taką dziwną czapkę? Tutaj z tyłu macie eleganckie kawiarenki. Szkoda, że nie mam czasu, żeby się kawy napić, ale może później. Tutaj, teraz akurat jest przypływ, także spoko. Chociaż widzę, że woda odpływa troszkę. Ale to też nieźle wyglądało, Wam powiem, po jednym szejku. Ogólnie, żeście wiedzieli to. Z Aonang, tutaj z Railay też zresztą. Macie wycieczkę taką na 4 wyspy. Tam jest jakiś Chicken Island, Hoka? Nie wiem, nie chcę źle mówić teraz. Jakieś tam inne islandy. I na tą wycieczkę warto popłynąć. Bo to jest fajne, nie jest to drogie, a fajnie to sobie zobaczyć. No wiadomo, na ile można siedzieć w jednym miejscu. Im więcej wysp zobaczycie, tym lepiej. Dodatkowo, jak jesteście tutaj, jesteście na Krabi, stąd macie blisko, żeby sobie, może nie blisko, blisko to trochę przesadziłem, ale macie z 2 godzinki może na Koh Lipę. Koh Lipę jest najpiękniejszą wyspą tutaj, jaka jest w ogóle, także bardzo warto. Jak wrócicie sobie na Phuket, możecie sobie oczywiście od nas ogarnąć fajną wycieczkę na Raja Island, gdzie w ostatnim odcinku mogliście o tym oglądać. Dużo pięknych miejsc. Tajlandia jest cudowna, tylko trzeba ją zwiedzać, a nie siedzieć w jednym miejscu. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z 2 Polaków na ulicy, pozdrawiam Was serdecznie, jak będziecie widzieć. I oni mówili, że oni sobie zarezerwowali tutaj nocleg i byli całkowicie nieświadomi tego, że na Railay Beach nie da się dojechać taksówką. Chcieli sobie z Phuket dojechać taksówką, nie da rady. Później za Aonang nie da rady, dopiero już uświadomili o tym, że trzeba tu płynąć. Także jak będziecie się wybierać, będziecie rezerwować tutaj hotel i będziecie na przykład przylatywać nawet na Krabi, bo w Krabi też jest lotnisko. Także możecie sobie z Phuket przylecieć, możecie przylecieć z Bangkoku. Nawet chyba międzynarodowe jest to lotnisko, także możecie nawet chyba
Nawet, nie wiem, z jakąś przesiadką z Polski tu lecieć. Tego wam dokładnie nie powiem, ale chyba tak jest. I pamiętajcie, że jak zarezerwujecie za późno wylądujecie, to tutaj wieczorem już nie dopłyniecie. Wtedy musicie zostać noc w Aonang albo w Krabi, no lepiej w Aonang. I dopiero rano możecie przypłynąć do swojego hotelu. Tutaj łodzie pływają od rana do 6 wieczorem. W nocy widziałem czasem, ale podobno rzadko się to zdarza. Teraz druga strona wyspy, druga plaża. I po drodze też można zobaczyć, jak się na skałkach wspinają. Tutaj właśnie fajnie, jak ktoś lubi się wspinać, to ma okazję właśnie to zrobić na Railay Beach. Widziałem parę osób wracało przed chwilą z uprzeszami, może jeszcze się uda, że kogoś tam zobaczy, jak się wspina. No, widać akurat. Macie ściankę spinaczkową, ale nie takie jak wszędzie sztuczne, tylko tu macie prawdziwą. Dziewczyna się wspina. Też muszę kiedyś to tu zrobić. Tutaj też fajnie, jak się idzie na tą drugą plażę. Są piękne skały. Zakaz podpisywania. No nie wiem, czy jakieś debile się podpisywały tu. Szok. Ludzie czasem mają taką wyobraźnię głupią, że to jest ciężko określić. Tutaj dodatkowo można wyjść na, jak to powiedzieć, czy lagunę, czy coś. To jest punkt widokowy, gdzie zachód słońca jest piękny. No, lagunę się mówi, no. Chodzi się do góry tak po linach. Tutaj dobrze mieć buty. Kiedyś chodziłem tu w klapkach, ale osobiście nie polecam, bo tutaj wejście to jest jedno, ale tam dalej trzeba zejść później do laguny. To już nie jest tak wesoło. Sorry. No i tak samo nie polecam, jak jest mokro. I to jest szok. Ja tutaj słyszę więcej Polaków niż ludzi z zagranicy. Ja tak powiedziałem ostatnio. Kiedyś Polacy jeździli do Egiptu, teraz Polacy jeżdżą do Tajlandii. Jest to tak popularny kierunek teraz. Bezpieczny przede wszystkim. Tajlandia jest bezpieczna i o tym trzeba pamiętać. Dlatego się tu spokojnie żyje. I spokojnie przyjeżdża na wakacje. Ostatnie pytanie. Małpa. Dostałem ostatnie pytanie. Czy samotna dziewczyna może się tu czuć spokojnie? Myślę, że bez problemu. No i wychodzicie tutaj z takich skał, gdzie też się wspinają. O, tylko akurat nie teraz. Ale można sobie naprawdę mistrzowsko to pooglądać, bo robią taką robotę chłopy. No i tu już trzeba być naprawdę pro. Tu już trochę późno, bo teraz zachodzi słońce. O, i plaży nie ma prawie w ogóle. Ale w dzień to jest cudowne miejsce. Ale przypływ. Normalnie jest elegancka plaża. Tam macie kaplicę płodności, ale niestety nie będę jej pokazywał, bo ostatnio dostałem za to demonetyzację. Tu w ogóle też nie ma, jak się tam spinają, ale tam jest taka jaskinia. Sorki. Tam. Też ostatnio widziałem, że się latarki tylko świeciły ze środka. Też tam jakoś wchodzą. No i robota zrobiona. Nie można, ale tak to każdy ma w dupie. Pamiętajcie, nie można w parkach narodowych. Jakbyście w ogóle nie na Pipi, na przykład tam na Maya Bay, na ten, tam nie można. Choć jakbyście się dogadali z kierowcą łódki, byście płynęli na prywatną wycieczkę, to może by się jej udało. Cześć, cześć. Cały czas Polaków spotykam. No, toper. No, ale pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oczywiście bardzo mi miło, że oglądacie podróże wojownika. Naprawdę to jest fajne.
I to jest gdzieś, bo głodny jestem i kokoska jakiegoś, bo czuję, że chyba powoli zaczynam. Cześć, cześć! Że zaczynam się pomału odwadniać. O, już się zaczyna odpływ robić. I powoli golden hour. Najlepsza godzina do nagrywania. Aż najlepiej pada słońce. Tutaj jest fajny resorcik. Bayview Spa. Nie, czekajcie, się nazywa Rayleigh Bay. No, ale jest naprawdę świetny, gdyby nie ten śmietnik, który tutaj jest, który zostawiają turyści. Zwykłe śmiecie, a nie turyści, sorry, że tak powiem. Ale jak można takie coś w ogóle robić? Szok po prostu. Ale umówmy się też, drugą sprawą jest to, że tu powinni gdzieś kosze zamontować, a tu nigdzie nie ma koszy. Ja chodzę z butelką plastikową już od godziny. Mam być szczery, to ja tu nigdy w życiu nie widziałem tylu turystów co dzisiaj. Serio. Tu jest z 50 łódek zaparkowanych, jeszcze dodatkowo są na morzu. Bardzo, bardzo dużo. I patrzcie to. Niby wygląda, że na plaży jest mało, ale z tej perspektywy już wcale mało nie jest. No i do 18 trzeba się stąd zwijać, bo o 18 odpływa, także kiedyś zjeść obiad, jakiś zachód słońca rozpadał, chociaż chyba nawet nie doczekam do zachodu słońca, bo teraz trochę później zachodzi. Na obiadek pad see you, czyli takie makaron ryżowy, taki gruby, z kurczakiem, z warzywkami. No i do wszystkiego dodają chili i cukier, ulubione przyprawy. No i do tego był kiedyś mango shake. No, do zachodu to jeszcze daleko. Dobrze, chyba nie wyczekam do tego czasu, co bym chciał. Chyba, że będę czekał, że ostatnia łódka będzie jakaś płynęła. No i dobra, niestety muszę tu zakończyć ten odcinek. Miałem wam jeszcze pokazać Aonang wieczorem. Fire show, które jest codziennie na plaży tutaj organizowane, zaraz po zachodzie słońca. Ale niestety nie wziąłem kabla. Mi pada telefon, zostaje mi 2%. Także wracam do domu. To był naprawdę świetny dzień. Będę tutaj jeszcze za jakieś 2-3 tygodnie. Także w tej serii z Tajlandii na pewno jeszcze zobaczycie Aonang, tylko wtedy pokażę jeszcze co innego. Pokażę wam wieczorem więcej, co się tu dzieje, jak żyje to miasto wieczorem i nie tylko. I zabiorę was jeszcze w fajne jakieś miejsce. Ale czasem lepiej to podzielić, nie wszystko naraz. Był fajny dzień. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które spotkałem. Teraz na końcu jeszcze spotkałem znajomych. Także pozdrawiam serdecznie dziewczyny. I to było na tyle. Trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, bo w tym roku mam cel zdobyć 1 000 000. Wy możecie mi w tym pomóc. Dzięki. Wsiadam do mojego pięknego auta brudnego. Wiecie co? Ja mam tylko tak na sam koniec. Fajnie mieć takie koło. Tylko fajnie jak nie pada i nie ma kałuż. Bo tylko popada, albo jest jakaś kałuża i cały samochód jest brudny. I tak to wygląda. Musiałem się zbierzyć. Pozdro.